Wambierzyce zostały prawdopodobnie założone w 1253 roku przez czeskiego króla Przemysława Ottokara II, który sprowadził osadników z Turyngii. W 1330 roku wieś była własnością Joannitów z Kłodzka, a od końca XIV wieku pozostała w posiadaniu rodziny von Panwitz przez ponad 2 stulecia. W 1677 roku zamożni mieszczanie z Opawy, znani jako rodzina Osterberg, nabyli wieś i zamieszkali w pobliskim Ratnie. Na początku XVIII wieku w Wambierzycach wybudowano kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, prezentujący barokową architekturę, obejmującą krużganki otaczające owalną nawę i 11 kaplic. Kościół ten zastąpił drewnianą kaplicę, która stała od 1263 roku. Sanktuarium maryjne w mieście jest związane z legendą z XII wieku dotyczącą Jana z Ratna, który w cudowny sposób odzyskał wzrok, gdy ujrzał figurę Matki Bożej. Wewnątrz kościoła znajduje się słynna rzeźba znana jako Maryja Królowa Rodzin, wyrzeźbiona z drewna lipowego. Pochodzi z XIII lub XIV wieku i została ukoronowana w 1980 roku. W uznaniu jego znaczenia jako miejsca pielgrzymkowego w 1936 roku kościół ten został wyznaczony jako bazylika mniejsza. Przed II wojną światową przyciągał od 100 000 do 200 000 pielgrzymów rocznie z regionów takich jak Śląsk, Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Węgry i Polska. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Wambierzyce stały się częścią Polski. Pierwsza fala polskich osadników przybyła w sierpniu tego roku. Byli repatriantami z terenów za Bugiem, a także rolnikami i góralami pochodzącymi z Kielc. Do stycznia 1946 roku mieszkało tam około 2,5 tysiąca Niemców, w tym uchodźców uciekających z Berlina i Wrocławia, oraz około 500 Polaków. Ludność niemiecka została wkrótce przesiedlona z powrotem do Niemiec. Ich eksodus rozpoczął się 29 marca i zakończył 21 października tego samego roku. Kościół góruje wyraźnie nad rynkiem i można do niego wejść po schodach, składających się z 57 stopni, przepełnionych symbolicznym znaczeniem. 9 przedstawia chóry anielskie, 33 wiek Chrystusa w chwili ukrzyżowania, a 15 wiek Maryi w chwili poczęcia. Ponadto pod koniec XVII wieku i na początku wieku XVIII pod kierownictwem Daniela von Osterberga, ówczesnego właściciela, miasto rozwinęło kalwarię z około 100 kaplicami i kapliczkami i 12 bramami. Przez Wambierzyce przepływa strumień o nazwie Cedron, a pobliskie wzgórza noszą biblijne nazwy, takie jak Tabor i Syjon, nawiązujące do Jerozolimy za czasów Chrystusa. Oprócz tych cech w 1882 roku lokalny zegarmistrz Longinus Wittig stworzył w tym mieście piękną szopkę złożoną z ponad 800 figurek. Tą szopkę również odwiedziliśmy i naprawdę ją polecam. Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny znana jest również jako sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Bazylika ta obecnie znajduje się na wzgórzu, na którym w XII wieku po raz pierwszy umieszczono figurę Matki Boskiej.
w niszy wysokiego drzewa. Historyczne relacje wskazują, że w 1218 roku Jan z Raszewa, który był niewidomy, odzyskał wzrok w tamtym miejscu. W 1512 roku Ludwik Vorpandwitz wybudował większy murowany kościół, jednak został on uszkodzony podczas wojny 30-letniej. W latach 1695–711 Daniel von Ostenberg zlecił budowę kolejnego kościoła, który niestety szybko niszczał i został zburzony w 1714 roku. Następnie w latach 1715–1723 hrabia Franciszek Antoni von Getzen nadzorował budowę kolejnego kościoła. Tego kościoła, który stoi tam do dziś i który właśnie macie okazję oglądać. Papież Pius XI nadał temu kościołowi status bazyliki mniejszej w 1936 roku. Później, 17 sierpnia 1980 roku, kardynał Stefan Wyszyński ukoronował figurę Matki Boskiej z pomocą kardynała Sebastiano Baggio i kardynała Franciszka Tomaszka oraz arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. Akt ten nadał jej tytuł Wambierzyckiej Królowej Rodzin. To tyle na temat samych Wambierzyc i bazyliki. Zaraz przeniesiemy się na wzgórze Kalwarii i opowiem Wam też troszeczkę o tamtym miejscu. Przy okazji zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I z góry dziękuję. Po wyjściu z bazyliki zagłębimy się troszeczkę dalej w miasto i natrafimy na Kalwarię, gdzie pierwsze kaplice zostały założone w 1683 roku pod przewodnictwem wspomnianego już Daniela von Ostenberga. Kompleks Kalwarii przechodził liczne przebudowy na przestrzeni lat. Szczególnie znaczące renowacje miały miejsce po 1788 roku. W XIX wieku zbocze wzgórza Góry Kalwarii zostało przekształcone w układ tarasowy. Ponadto część tego kompleksu rozciągała się na centrum Wambierzyc. Najwcześniejsze kaplice na obecnej ulicy Szpitalnej zostały wzniesione po 1693 roku i zintegrowane z planowaniem urbanistycznym, które odzwierciedlało układ Jerozolimy. Kaplice te były strategicznie rozmieszczone pojedynczo lub w rzędach w celu usprawnienia rozwoju ulic. Dziś Wambierzyce mogą pochwalić się imponującą liczbą 74 kaplic. Ponadto na Górze Kalwarii i Górze Nowej, znanej również jako Tabor lub Synaj, można znaleźć dwie pustelnie związane z Kalwarią, a także różne stacje drogi krzyżowej położone w otaczających je górach. Osterberg odegrał kluczową rolę w założeniu ermitrażu w Kalwarii, gdzie pierwszy pustelnik osiedlił się około 1685 lub 1699 roku. Droga krzyżowa w Górze Kalwarii została zapoczątkowana w roku 1732, początkowo zgodnie z układem inspirowanym Jerozolimą, ze stacjami zlokalizowanymi w różnych kaplicach. Jednak obecne stacje, które oglądamy, to kaplice ozdobione obrazami Knauera. Powstały w XIX wieku. To tyle a propos samej Kalwarii. Trochę Wam opowiem o szopce, muzeum i festiwalu, który się tam odbywa. Jak wiemy, Wambierzyce są również domem dla urzekającej szopki,
której początki sięgają XVIII wieku, kiedy to pustelnik Konrad Hilberg zaczął ją tworzyć. Szopka, którą można oglądać dzisiaj, została opracowana w XIX wieku dzięki staraniom Longina Wittiga i szybko stała się atrakcją zarówno dla pielgrzymów, jak i dla turystów. Po śmierci Longina jego syn Hermann kontynuował jej konserwację i dodawał nowe sceny przedstawiające wydarzenia takie jak masakra niemowląt dokonana przez króla Heroda, codzienne życie świętej rodziny, ostatnia wieczerza i objawienie Maryi w Lourdes. Ta szopka ma teraz imponującą kolekcję 800 figurek przedstawiających ludzi i zwierzęta, z których 300 jest ruchomych. I robią one naprawdę imponujące wrażenie. Dodatkowo odwiedzający mogą odkryć kaplicę muzeum, która znajduje się po przejściu od bazyliki w kierunku bramy klasztornej. W Wampierzycach odbywa się również festiwal muzyczny poświęcony Ignacemu Reimannowi, kompozytorowi z XIX wieku, znanemu z bogatego repertuaru, liczącego ponad 800 utworów. Od początku istnienia festiwalu w 2002 roku uczestnicy mogą posłuchać występów chórów z Polski, a także z sąsiednich krajów, takich jak Niemcy i Czechy. Festiwal ten został powołany do życia przez Zygmunta Faleka, Ryszarda Szkołę, Stanisława Paluszka i Klemensa Tomeka. Także dzięki tym 4 panom możemy nie tylko podziwiać piękno samych Wambierzyc, ale mogą również posłuchać utworów Ignacego Reimana. Także to tyle na temat samych Wambierzyc i zawartych tam perełek kultury polskiej. Ja się z Wami już tutaj pożegnam. Jak zwykle do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że podobają Wam się miejsca, do których jeżdżę i to, jakie Wam przedstawiam. Zawsze możecie napisać komentarz pod filmikiem. Chętnie przeczytam i na pewno odpowiem. Także jeszcze raz do usłyszenia. Trzymajcie się.